Witajcie na kanale DPS-u. Dziś zabiorę Was w podróż po pięknej stacji kosmicznej orbitującej tuż nad Ziemią. Czeka nas przygoda, tajemnica przez duże X, zapierająca dech w piersiach próżnia, a także roboty, małpa z bronią i mnóstwo zabawy. Jedno zobaczycie na pewno, że Darwin miał rację, przetrwają najbardziej podli. Stationfall to gra, która przytłacza nas ilością informacji na sam początek. Gracze, którzy zostali podstępem zaproszeni na Eurobiznes, chcą uciec po prostu z domu, jak tylko zobaczą, co przed nimi rozłożycie. Wielka kolorowa mapa z mnóstwem akcji, kilkanaście postaci, na której jest jeszcze więcej informacji. To nie jest Eurobiznes, mówią ich oczy, kiedy zaczynają obserwować wszystko, co się wokół nich dzieje. Ale spokojnie, ta gra jest równie prosta i wymaga po prostu przyswojenia troszkę więcej informacji. Jeśli już zaczniemy łapać, o co w niej chodzi, okaże się, że wszystko jest intuicyjne i bardzo sensowne. No bo co się stanie, jeśli uzbroisz antymaterię, czy wypuścisz projekt X? To samo, co w momencie, kiedy wdepniesz na pole z napisem Wiedeń, kiedy jest obstawione hotelami. Proste. Ok, jak zabrać się do nauki w Stationfall? Przede wszystkim mamy tutaj rozłożoną mapę dla 4 osób, więc mamy 12 postaci. Gra daje nam dużą możliwość uprzykrzenia życia współgraczom. Jednak jeśli zrozumiemy kontekst, całą i fabułę, to przyswojenie tych zasad będzie naprawdę intuicyjne. Naprawdę pomocną rzeczą, którą dodali nam twórcy, jest ten indeks. Warto go mieć po prostu pod ręką cały czas i wspomagać się hasłami, jeśli zabraknie nam jakichś informacji. Także to na początek. Najważniejsze, żeby początek przygody w ogóle z tą grą przebiegł jak najbardziej sprawnie i przyjemnie. Zanim gracze zaczną się nudzić i odpływać myślami, musimy szybko wytłumaczyć główne podstawy działania gry. A więc tak, jesteśmy na stacji i za chwilkę zginiemy. Gra będzie trwała, w zależności od liczby graczy, około kilkunastu rund. Każda runda to jest minuta tak jakby czasu, który został do zniszczenia stacji kosmicznej. Przy 8-9 graczach będzie to 10 rund. Przy standardowej takiej rozgrywce 4 na 4 graczy, no to będzie 13 rund do odpalenia sekwencji Stationfall, czyli upadku stacji. Ok, gramy te kilkanaście rund. Każdy z nas będzie grał jakąś postacią, ale nikt nie wie tak naprawdę, jaką grają współgracze. Zanim jednak nastąpi ten tytułowy Stationfall, mamy szansę wydostać się ze stacji. Są kapsuły ratownicze, tak jak widzicie, miejsca jest całkiem sporo, ale na razie nie bardzo one działają. A więc tak, zanim zaczniemy oglądać sobie postacie, na początku każdy z nas otrzyma 2 karty, które w sekrecie sobie musimy obejrzeć. Karty postaci odpowiadają 2 postaciom z tej całej listy. A więc powiedzmy gracz zielony wylosował konsolę, czyli doradcę i kapitana statku. I teraz z tych 2 postaci musi wybrać swoją postać główną, czyli tak zwany później w skrócie PG. To, co nas interesuje na kartach, to przede wszystkim nasze warunki zwycięstwa. Co musimy zrobić, żeby zapunktować na koniec gry. Wszystkie gwiazdki, które się pojawiają w grze, oznaczają punkty zwycięstwa. Planeta Ziemi oznacza ucieczkę, czyli odczytując tą kartę Cloak and Dagger, czyli sztylet i płaszcz, odczytując tą kartę dostaniemy 2 punkty. Jeśli doradca wróci na Ziemię w jednej z kapsuł, bądź inaczej, w każdym razie musi wrócić. 4 punkty, jeśli ma ze sobą tutaj ten artefakt, ten symbol to jest taki artefakt, on leży sobie w jednym z pomieszczeń. I 2, jeśli ma więcej materiałów kompromitujących niż inni gracze podczas Stationfall. Ten symbol to jest właśnie Stationfall. I 1 punkcik, jeśli ma mniej kostek w Betrayal Box, czyli to jest tutaj, niż inni gracze.
czyli mamy pana, który chce uciec. Ale mamy też kapitana statku, który dostanie punkt za każdego innego gracza, który dostanie się na ziemię. Czyli on ma za zadanie uratować innych. Jeśli spełni ten warunek, to ma dodatkowy jeszcze jeden punkcik. Tak jak widzicie, podcięcie to oznacza dodatkowe punkty, które dostajemy za spełnienie głównego warunku. Każdego NPC-a, czyli nieprowadzoną przez gracza postać, która dostanie się na ziemię. No i 2 punkty, jeśli będzie na mostku i będzie żywy podczas Station Fall, czyli jemu nie zależy na opuszczeniu statku, on chce po prostu jak porządny kapitan odejść razem z upadającym statkiem. Są też tutaj informacje z oczkiem, ale o tym później, co nam daje oczko. W każdym bądź razie wybieramy sobie jedną z postaci jako główną, a drugą jako postać bonusową, nazywaną później PB. Tą postać obracamy sobie o 180 stopni i umieszczamy pod. I ta postać też przyniesie nam punkty. Ta informacja tutaj, te gwiazdki przekreślone, pokazują nam, jaki mamy stosunek do tej naszej postaci bonusowej. Krzyżyki ogólnie oznaczają w tej grze ogłuszoną postać. Czyli chcemy, zanim nastąpi Station Fall, chcemy tą postać uziemić. Po prostu doprowadzić do tego, że będzie martwa, ogłuszona, zanim nastąpi Station Fall. Wtedy dostaniemy 2 dodatkowe punkty. Jeśli wybralibyśmy odwrotnie, czyli Station Chief jako główną postać, a nasza postać bonusowa to byłby doradca, konsul, no to wtedy mamy z nim bardzo dobre relacje i chcemy, żeby on dotarł na ziemię. Te znaczki ziemi, symbole ziemi oznaczają, że dostaniemy dodatkowe punkty, jeśli konsul dotrze na ziemię bezpieczny. Nawet może dotrzeć ogłuszony, czyli z symbolem X-a, ale to nic, bo na ziemi mają bardzo dobrą hospitalizację i przywrócą go do życia. Czyli ta postać, konsol, która jest zaczyna tu, musi po prostu wsiąść do kajuty i sobie bezpiecznie odlecieć na ziemię. Wtedy dostaniemy dodatkowe punkty. Ok, więc wiemy o 2 postaciach, które na pewno nie są prowadzone przez innych graczy, ale nie mamy pojęcia, kto gra kim. Więc teraz przyjrzyjmy się postaciom. Karty postaci. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to kolorowe ramki z umiejętnościami danej postaci. Tak jak widzicie, zazwyczaj postacie mają po 2 umiejętności i każdy kolor już nam daje jakąś informację. Zielony kolor to jest umiejętność obronna, żółty odnosi się do ruchu, pomarańczowy odnosi się do używania konsol. W polskim tłumaczeniu są to akcje sterownicze. Fioletowy kolor odnosi się do wpływów, czyli oddziaływania na postacie. Różowy to umiejętność nazywana w polskim tłumaczeniu jako użytkowa. Ok, czyli mamy umiejętności. Na początku, zapoznając się z grą, widzimy, że tych informacji jest całkiem sporo, mianowicie są ich wszystkie cele do zrealizowania. Tylko że w pierwszej rozgrywce tak naprawdę nie dajmy się przytłoczyć tymi wszystkimi informacjami, kto co chce wykonać. Bawmy się po prostu, skupmy się przede wszystkim na umiejętnościach, tak żeby dobrze wykorzystać te postacie, a na dedykowanie kto jest kim przyjdzie jeszcze czas. W każdym bądź razie mamy informacje jeszcze o tym, co się stanie, kiedy postacie zostaną ujawnione, kiedy powiem, że to jest moja postać, wtedy też coś się wydarzy. To warto sobie przeczytać, bo w przypadku niektórych postaci lepiej nie być z nimi w jednym pomieszczeniu, kiedy się ujawnią. Więc czekamy na umiejętności i umiejętności, które się pojawią w momencie ujawnienia. A skoro jesteśmy przy pomieszczeniu, zerknijmy sobie na mapę. Gra jest przygotowana do rozgrywki, tak jak widzicie, symbole postaci odpowiadają im symbolom na kartach, są już rozmieszczone na konkretnych pomieszczeniach.
Przede wszystkim rzuca nam się troszkę niepotrzebny podział na kolory ze względu na grawitację, tak jak tu widzicie, różowe i niebieskie. W wstępnym etapie gry miało to większe znaczenie, ale teraz tak naprawdę odnosi się to do kilku umiejętności postaci, które mają jakąś dodatkową cechę w przypadku pomieszczeń z zerową grawitacją. Tyle. Skupmy się po prostu na tym, że są pomieszczenia, przez które poruszamy się poprzez te kolorowe linie niebieskie i różowe. Oprócz zwykłych linii mamy żółtą linię przerywaną. Są to szyby wentylacyjne. Przez nie mogą poruszać się postacie z taką umiejętnością, tak jak tutaj jest Astrochimp, który ma Tunnel Rat, czyli może wcisnąć się w takie szyby i się przemieścić z kuchni na przykład do reaktora, a inni muszą już iść okrężną drogą. Jeśli z kuchni chciałby przejść sobie taki pan, to musi sobie przejść tak, aż tak i tak. Tak jak widzicie, też mamy informację zakodowaną w postaci kształtów i kolorów pionków. Zielone pionki oznaczają ludzi. Małpa jest prawie człowiekiem, jest zaliczona jako człowiek, a szare pionki w kształcie zębatek oznaczają roboty. Ok, sekwencja tury. Nasza tura składa się z 4 faz. Pierwszą fazą jest możliwość ujawnienia się. Do pewnego momentu nikt nie wie, kim grają współgracze. Jednak w tej fazie można powiedzieć: ja jestem tą małpą, od tej chwili tylko ja będę mógł się nią poruszać i nic wam do tego. No i odpala się umiejętność, która jest tutaj przy oczku. I to jest właśnie ta akurat w przypadku tutaj kwestia poruszania się po grawitacji. Ale wiadomo, w pierwszej rundzie nie jest to zbyt dobry pomysł od razu umieszczać sobie tarczę z celownikiem na czole, więc na razie pomińmy akcję ujawniania się i przejdźmy teraz do kolejnej fazy, czyli kostek wpływu. To nie jest tak, że ci ludzie są tutaj zupełnie przypadkowi, bo oni wszyscy się w jakiś sposób znają. I żeby móc wpływać na ich działania, musimy mieć wpływy, musimy mieć wspólników. To właśnie oznaczamy naszymi kosteczkami. Mamy ich 8, tyle mamy do wykorzystania i wybieramy sobie dowolną ilość kostek na danej postaci. Jeśli chcemy poruszać mapą, no to kładziemy powiedzmy na małpę. Kostek musi być przynajmniej więcej lub tyle samo niż mają inni przeciwnicy, czyli w takiej sytuacji tylko pomarańczowy będzie mógł sterować małpą. Oczywiście tu małpa ma jeszcze umiejętność lojalny, ale to nie zagłębiam się w szczegóły. W każdym razie, jeśli masz remis lub więcej kostek na postaci, to możesz ją aktywować. Kolejną fazą jest aktywacja. To znaczy, że wybieramy postać, którą będziemy się poruszali. Nie musi być to postać, na którą ostatnio położyliśmy kostki. Może to być postać, która już ma nasze kostki i możemy nią aktywować. Wtedy bierzemy nasz znacznik aktywacji i zaznaczamy, że ta postać została przez nas aktywowana i możemy wykonać 2 dowolne akcje plus 1 darmową akcję podnieść lub upuść. Jeśli w momencie, kiedy aktywujemy jakąś postać, czyli kładziemy nasz żeton, a leżał już na niej jakiś żeton, czy być może aktywujemy drugi raz naszą i nasz żeton już leżał aktywacji na tej postaci, to oznacza, że ta postać jest już zmęczona, wyczerpana i pozwoli nam na wykonanie nie 2 i 1 darmowej akcji, tylko 1 akcję plus 1 darmową. To zmusza nas do aktywowania też różnych postaci, a nie ciągle tych samych. Po tym wszystkim następuje faza rozpatrzenia działań. Jeśli wykonaliśmy jakieś działanie, które było odwleczone w czasie, przypuśćmy, skorzystaliśmy z odpalenia kapsuły ratowniczej, co trwa całą turę, to właśnie w zakończeniu następnej tury ta klepsydra nam przypomina, że odpalimy tą
czynność i kapsuła sobie poleci. A więc to jest ta czwarta faza, rozpatrzenie działania odleczonego w czasie. Ok, zanim jeszcze omówimy sobie, przejdziemy do akcji, parę szczegółów na temat ujawniania i renegocjacji. W pierwszej fazie, zanim położymy kostki i aktywujemy postać, możemy ujawnić naszą postać, tak jak mówiłem. Co się dzieje wtedy? Oprócz tego, że może się odpalić ta umiejętność związana z oczkiem, to wszystkie kostki pozostałych graczy, czyli w tym przypadku brązowego, lądują w Betrayal Box. To pokazuje, że porządnie wkurzyliśmy naszych współgraczy i oni są zawiedzieni tym, że zostali oszukani. Nasze kostki oczywiście wracają, nikt tutaj już nie może kłaść kostek. Ok, ujawnienie wiąże się też z odkryciem naszej karty. Są to te same informacje, które są na postaci, ale nasza karta bonusowej postaci zostaje nadal zakryta. Jest też możliwość wykonania tak zwanego ujawnienia Schrödingera. To znaczy, że jeśli Astro Chimp na przykład w naszej sytuacji jest w tak fatalnej sytuacji, bo powiedzmy jest martwy czy tam ogłuszony i nie jesteśmy w stanie, wiemy, że nie jesteśmy w stanie zrealizować celu, to robimy właśnie taką zamiankę. Oczywiście wszystko w tajemnicy, bez pokazywania, kto jest kim, ale ujawniamy naszą dodatkową postać, a ta postać, która była naszą główną, ląduje zakryta gdzieś z tyłu. Oczywiście nie dostaniemy już punktów za bonusową postać, no ale hej, jest szansa, że w ogóle coś dostaniemy, bo będziemy realizować teraz jego zadania. Więc jest to całkiem ciekawe wyjście awaryjne. Ok, tak wygląda ujawnienie i jest jeszcze opcja renegocjacji. W momencie aktywacji, zamiast aktywować jakąś postać, możesz po prostu wycofać swoje wpływy, bo widzisz, że ta postać prawdopodobnie należy do czyjegoś gracza, więc możesz zabrać, nie wykonujesz żadnej akcji, ale zabierasz swój dysk aktywacji z postaci i dodatkowo możesz zabrać jedną kostkę wpływu z dowolnie wybranej żyjącej postaci, która jeszcze nie uciekła. Czyli jeśli podejrzewam, że Stranger należy do kogoś, no to mogę po cichu sobie te wpływy zabierać. Jednak w sytuacji, kiedy mamy tak bardzo ograniczoną liczbę akcji, no jest to raczej rzadko wykonywana rzecz. Jakie mamy akcje? Standardowo dla świeżej, niezmęczonej postaci mamy 2 podstawowe plus 1 darmową podniesienie lub opuszczenie. Jakie są podstawowe akcje? Przede wszystkim ruch. To znaczy, że możemy przesunąć się o jedno pomieszczenie korytarzami. Jeśli mamy umiejętność Tunnel Rat, możemy skorzystać z przerwanej linii. Możemy też skorzystać z darmowej akcji podniesienia. To znaczy, że konsolor wykonał akcję ruchu, akcję darmową podniesienia i poszedł dalej do śluzy. Albo za drugą akcję wykonał już, że tak powiem, płatną akcję podniesienia, czyli jedna darmowa, jedna zwykła akcja podniesienia plus ruch i to są jego wszystkie akcje na ten moment. Czyli podnosimy coś i wrzucamy do naszego inwentarza. Albo upuszczamy. To jest druga darmowa akcja, upuszczamy w pomieszczeniu, w którym idziemy. Kolejną akcją jest rzucenie, czyli możemy przedmiot, który mamy, przerzucić do sąsiedniego pomieszczenia. To się przydaje, jeśli jest nasz wspólnik w drugim pomieszczeniu i zamiast podchodzić, przekazywać mu, możemy po prostu rzucić. Uwaga, nie możemy korzystać z kanałów wentylacyjnych do rzucania, nawet jeśli mamy umiejętność Tunnel Rat. Po prostu rzucamy tylko między zwykłymi korytarzami. Oprócz tego możemy po prostu komuś coś dać. Jeśli jesteśmy w pomieszczeniu w tym samym pomieszczeniu z kimś, możemy
przedmiot drugiej postaci. Tak jak widzicie, każda postać ma miejsce na 3 przedmioty. Oprócz tego, oprócz przedmiotów w grze są jeszcze dane, czyli informacje, które możemy sobie pozyskać. One nie zajmują nam miejsca i możemy je przekopiować do postaci, która jest z nami w pomieszczeniu. Jeśli zagłuszacze są wyłączone, możemy przekopiować do dowolnej postaci na statku. Oczywiście jest to kopiowanie, więc sami nie tracimy tych danych, tylko kopiujemy je na wybraną postać, jeśli zagłuszacze są wyłączone. Jeśli są włączone, musi to być postać z nami w pomieszczeniu. OK, więc to jest kopia. Możemy też skasować postać. Nie, przepraszam. Możemy skasować dane. O kasowaniu postaci za chwilę. Jeśli jesteśmy ujawnioną postacią, możemy dane z siebie skasować, jeśli nam na tym zależy. OK, ale nawiązując do kasowania postaci, zobacz, jest tu jakaś pałka. A więc tak, atak. Możesz ogłuszyć każdą postać, która nie ma hełmu. Roboty mogą mieć hełm w inwentarzu, ale on im nic nie daje, bo po prostu na nich nie pasuje, więc mogą je nosić, ale ich nie chroni przed atakiem pałką. Więc pistoletem załatwisz oczywiście każdego, kto się nawinie, kto będzie z tobą w tym samej lokacji. Kto będzie sąsiadował z tobą w tej samej lokacji. A więc mamy atak, mamy rabunek. To znaczy, że pokazujesz broń i osoba, która jest z tobą w lokacji, musi oddać ci swój przedmiot. Pistoletem zrabujesz każdego, natomiast pałką zrabujesz każdą ludzką postać, która nie ma hełmu. Hełm broni przed ogłuszeniem, więc nie jesteś w stanie zastraszyć postaci, która jest chroniona hełmem. Tak jak przypominam, robotom hełm nie pomaga. Jednak tu trzeba wspomnieć, że postacie mają coś takiego jak instynkt przetrwania. To znaczy, że jeśli są postacie w pomieszczeniu skażonym lub płonącym, przed którym chroni hełm, nie oddadzą ci, choć pod żadną groźbą, nie oddadzą ci przedmiotu, który ratuje ich życie. Więc nie możesz ich o to prosić. OK. Oprócz tego z fajnych akcji mamy sabotaż. To znaczy, że pałką, pistoletem lub bombą możemy uszkodzić każde pomieszczenie, czyli każda akcja, która jest tutaj dostępna, staje się niedostępna. Po prostu robimy akcję sabotażu i kładziemy znacznik zakazu na akcjach. Dopóki pomieszczenie nie zostanie naprawione, a może je naprawić osoba, która ma tutaj umiejętność taką jury rig do naprawiania, wtedy jest ta konsola w ogóle niedostępna. Nie można korzystać z tych akcji. Co jeszcze? Leczenie. Jeśli masz nanożel, no to jesteś Bogiem. Każdy nanożel ma 2 strzały. Po użyciu przekręcamy na drugą stronę lub odrzucamy całkiem i dzięki temu żelowi możesz ożywić postać, z którą jesteś w pomieszczeniu. Może to być człowiek albo robot. Jeśli ogłuszysz postać, ma ona status ogłuszonego i możesz ją przeciągać. Tak jak Igor w Frankensteinie. Ain't got no body and nobody cares for me. Igor. Przeciągnięcia można użyć raz na turę. To znaczy, że jeśli będziesz chciał wykonać drugi ruch, to ciało zostanie już w tej sekcji. Odnośnie przeciągania jeszcze ważna informacja. Jeśli przeciągamy postać, która ma umiejętność
oficer, czyli status oficera, to możemy ją przeciągnąć przez zamknięte drzwi. Dzięki temu zamek zniknie. Czyli i w ten sposób dostać się do zamkniętego pomieszczenia. Umiejętność oficera właśnie pozwala na otwieranie zamkniętych drzwi. Więc możemy wykorzystać to, że czasowo jest niedysponowany. Ok. To teraz jeszcze wstrząśnijmy troszkę tą stacją. Opowiem Ci o tym, co można robić w pomieszczeniach. Ale pamiętaj, że każda fajna zabawa ma swoje konsekwencje, a więc dojdzie nam trochę więcej zasad, czyli dowiemy się o awaryjnym trybie opuść statek, o blackoutach, projekcie X, co znaczy status winny. Po prostu wejdziemy w interakcję, będzie chaos. Tak jak mówiłem, postacie nie wykonają czynności, która ich zabije w danym momencie. Oczywiście nie mają problemu z otworzeniem śluzy, otworzeniem włazu do projektu X, czy uzbrojeniem antymaterii, o tym później, ale można też jeszcze wpływać w inny sposób na postacie. Każdy z nas ma łapówkę. Bitcoin Bribe, taka monetka, która jest warta na koniec gry punkcik i możemy jej użyć w momencie aktywacji. Czyli powiedzmy, aktywuję sobie małpkę i wybieram sobie inną postać, którą chcę przekupić i dzięki temu mogę wykonać tą postacią jedną akcję. Możemy w dowolnej kolejności najpierw wykonać akcję przekupionym, albo najpierw wykonać akcję aktywowanym, obojętnie. W każdym bądź razie ta monetka leci na tą postać. Jeśli w przyszłości okaże się, że jest to czyjaś postać, po ujawnieniu ten pieniążek trafia do jego ręki, co daje 1 punkcik. Jeśli chcemy przekupić postać, która jest już ujawniona, gracz może powiedzieć: nie, dziękuję, nie daję, nie biorę. Oprócz łapówek mamy jeszcze porozrzucane po planszy materiały kompromitujące, tak zwane kompromaty, czyli są to zakryte żetony z K. Możemy je podnosić i jest to jedyny znacznik, jedyna rzecz, która wraca, która trafia do naszej ręki, bezpośrednio gracza, nie do żadnej postaci, tylko po prostu do nas. Kompromat po drugiej stronie ma rysunek postaci, której dotyczy i możemy tak samo w fazie aktywacji, tak jak łapówkę, możemy użyć. Możemy go użyć na postaci. I teraz tak. Jeśli stosujemy na postaci nieujawnionej, no to po prostu wykonujemy jedną akcję dzięki materiałom kompromitującym i tutaj umieszczamy już ten znacznik, żeby pokazać, że ta osoba jest już jest po szantażu. Jeśli jest to jeśli jest to postać, która jest postacią gracza, no to wtedy gracz może odmówić po usłyszeniu, co chce zrobić, może odmówić wykonania tej akcji, ale wtedy z tego toru winny, niewinny ląduje na podejrzany. No bo kompromitujące rzeczy dostały się do sieci, no i zrobiło się niemiło. Jedna zasada, którą stosują tutaj gracze, która się przewija tutaj na BGG, zgodnie z zasadami można użyć materiałów kompromitujących na swojej nieujawnionej postaci, no ale jest to trochę bez sensu, więc dużo osób po prostu gra w ten sposób, że nie można używać materiałów kompromitacyjnych na swojej postaci. Ok, więc mamy kompromaty i łapówkę. Możemy przejść do akcji pomieszczeń. Ok, jak przede wszystkim uciec z spadającej orbity? Mamy do tego kapsuły ratownicze. Musi być
włączony tryb awaryjnego opuszczenia statku. Wtedy system pozwoli nam odlecieć. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Przede wszystkim wejść do kapsuły i użyć w niej akcji czasowego odpalenia. To znaczy, że pojawi się znacznik czasu, który zostanie w następnej rundzie na koniec naszej tury odpalony w fazie Resolve i my sobie wrócimy spokojnie na Ziemię, dostając status ziemianina. Ale zanim minie ta bardzo długa minuta, ktoś może nas wywlec i zająć nasze miejsce. Ktoś może wejść do środka, uszkodzić naszą kapsułę i pomachać nam na pożegnanie. Uszkodzona kapsuła, która zmierza w kierunku Ziemi, zostanie zniszczona i zamiast statusu ocalonego mamy martwego. Można to załatwić szybciej, odpalić ze śluzy akcję Section Launch, czyli natychmiastowe odpalenie. No jednak problem w tym, że ten, który włącza tą akcję, nie zdąży na pokład. Odlecą ci, którzy byli w kapsule. Jakie są ograniczenia? Tak jak powiedziałem, przede wszystkim musi być tryb awaryjnego opuszczenia statku, a korzystając z tej umiejętności Section Launch lub z mostka, bo nawet będąc tutaj i będąc oficerem można wysłać, korzystając z każdej akcji, wysłać jedną kapsułę w kosmos, pod warunkiem, że ktoś jest w środku. Nie można marnować i wysyłać pustych kapsuł w przestrzeń kosmiczną. Ok, mostek. Na niektórych pomieszczeniach jest napisana informacja, że dostępne akcje tylko dla oficerów, tak jak na przykład tutaj. Uwolnienie projektu X, tryb autodestrukcji, awaryjne opuszczenie statku, czy odpalenie kajut kapsuł z mostka. Może to zrobić tylko osoba, która posiada informację oficer. Ta żółta tutaj informacja oficer. Co dodatkowo tutaj mamy? Uwolnienie projektu X. Okazuje się, że korporacja przewozi z nami na pokładzie tajemniczy projekt X. Można go uwolnić na kilka sposobów. Właśnie poprzez włączenie tutaj tego trybu na mostku, ale też może zakraść się ktoś przez szyb wentylacyjny i uszkodzić akcją sabotażu konsolę, co spowoduje wypuszczenie projektu X. Może też wejść tutaj oficer, zrzucając zamek, to też wypuści projekt X. Odwracamy tą kartę i zabawa idzie na całego. Zapoznajemy się z tym, co na nas wyskakuje, no i rozpatrujemy sekwencję działań, które są związane akurat z danym projektem. Tych projektów jest 8. W większości są bardzo nieprzyjemne. Ok, autodestrukcja. W momencie, kiedy ktoś wyniesie stąd antymaterię, bądź skorzysta z opcji eject antimatter, czyli wyrzucił antymaterię, która ląduje w sekcji Outer Space, lub tak jak mówiłem, z mostka odpali samo zniszczenie, antymateria zostaje uzbrojona, przewracamy żeton na czerwoną stronę i umieszczamy znacznik aktywnego gracza, który to zrobił 4 rundy później, czyli 4 minuty później, czyli powiedzmy, jeśli to zrobił zielony gracz, bierzemy zielony gracz w rundzie 13, to na koniec jego 9 rundy, na koniec jego tury w 9 rundzie wybuchnie antymateria. No i teraz jest ważne, gdzie ona się będzie znajdowała. Jeśli będzie tutaj w części Outer Space,
czyli poza stacją, no to giną wszyscy poza stacją, no to wszystkie postacie, które tutaj przebywają, zostaną zniszczone. Dodatkowo zniszczeniu ulegną wszystkie pomieszczenia z napisem Outer Space. Jeśli podrzucimy ją komuś do kapsuły i wybuchnie w kapsule zmierzającej do Ziemi, no to oczywiście wszystko ginie już tak nieodwracalnie i całkowicie nie do uleczenia. Jeśli wybuchnie w mezosferze, dzięki jetpackowi można się poruszać też w kosmosie jetpackiem, no to wtedy wszystko, co ta osoba posiadała, jest zniszczone i ona sama również ginie. Ostatni scenariusz: jeśli wybuchnie w środku, nie zdążymy jej ewakuować, no to natychmiast przechodzimy do sekcji gry Stationfall, czyli rozbicie stacji, no i wykonujemy po kolei te czynności. Wszyscy oczywiście w środku giną. Ok. Co mamy jeszcze? Mamy śluzy powietrzne. Aha, jeszcze jeśli chodzi o pomieszczenie, gdzie znajduje się antymateria, to tutaj jest informacja, że jeśli jakiś robot wykaże się na tyle małym rozsądkiem, że postanowi przyjść tutaj i zacząć grzebać w antymaterii, no to w momencie fazy resolve, czyli rozpatrywania, wszystkie kostki, które na nim leżą, trafią do Betrayal Box. No chodzi o to, że nie po to korporacja zaprojektowała tego robota, żeby ktoś nim robił takie brzydkie rzeczy. Ok, jeśli chodzi o śluzy, to tak jak widzicie, mają strzałki i są to strzałki często w dwie strony, które pozwalają nam wyjść do Outer Space albo zejść z Outer Space do takiej śluzy. Jeśli śluza nie jest zniszczona, można właśnie wykonać tą czynność Airlock. Oznacza to, że sami możemy wejść do kosmosu lub możemy osobę nieprzytomną tam wrzucić, albo możemy się pozbyć jakiegoś przedmiotu i wrzucić go do Outer Space. Co ciekawe, ok, więc to są akcje związane ze śluzą. Są śluzy, które pozwalają nam tylko wyjść, ale są śluzy, które pozwalają nam wejść, więc możemy wykonać dwa ruchy. Raz i dwa. Jest to całkiem fajny skrót, żeby znaleźć się w drugiej części stacji. Oczywiście musimy posiadać hełm, żeby móc to zrobić. Jeśli jesteśmy człowiekiem, bo roboty mogą swobodnie podróżować w kosmosie. Ok, i jeszcze console action, czyli takie akcje sterownicze. Co nam daje użycie tych konsoli? Przede wszystkim gaszenie pożaru. To znaczy, że jeśli gdzieś wybuchnie bomba, pojawia się pożar, który niszczy od razu pomieszczenie. Jeśli chcemy i powala postać, która jest w środku, a nie ma hełmu. Robotów to nie dotyczy. Jeśli chcemy naprawić te pomieszczenie, najpierw musimy gasić pożar, czyli używamy tej console action do tego, żeby wyssać całe powietrze, więc znika cały ogień, pojawia się próżnia i następnie drugą akcją możemy to powietrze z powrotem wpompować. Wtedy możemy naprawiać pomieszczenia i możemy też leczyć. Nie możemy uleczyć kogoś, kto jest w strefie niebezpiecznej, bo od razu by zginął, więc musimy najpierw to pomieszczenie oczyścić. Oczywiście są postacie, które mają umiejętności związane z konsolami, one mogą dodatkowo namieszać, mogą każdego pomieszczenia używać jako właśnie konsoli, więc całkiem fajnie. Zagłuszacze, o których wspominałem, pozwalają nam wyłączyć ograniczenia do przesyłu danych, dzięki temu kopiowanie danych jest łatwiejsze. Ok, proszę opuścić pokład. I następuje odliczanie. Co się wtedy dzieje? Jeśli
zostanie aktywowana sekwencja Abandon Ship, opuścić pokład, przechodzimy do tej plakietki, opuszczamy ją i wykonujemy informacje związane z tą sytuacją. Przede wszystkim znikają wszystkie zamki. Nie musisz już być oficerem, wszystkie zamki po prostu znikają, można wchodzić gdzie się chce. I to, co jest najważniejsze, kapsuły ratownicze są dostępne już do odlotu. Tak jak widzicie, tutaj każda z nich ma wymaganie w postaci właśnie tego trybu opuszczenie statku. Więc dzięki temu możemy w końcu rzucić się do kajut i zacząć naszą ucieczkę. No i teraz możemy przejść jeszcze do sekcji... Ciemność, widzę ciemność! Ciemność widzę! A mianowicie chodzi o kamery i światło na stacji. Dlaczego warto gasić światła? Myślę, że jest to dobry moment, żeby wrócić do tego toru niewinności, winności i podejrzenia. Chodzi o to, że jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest światło, czyli nie ma takiej przekreślonej żarówki i dokonamy na człowieku jakiegoś jego uszkodzenia, to wtedy stajemy się z niewinnych podejrzanymi. Oczywiście staje się gracz, nie postać. Czyli jeśli aktywny gracz był zielony i dokonał zamachu na inną postać, staje się podejrzany. Nie staniemy się podejrzani, jeśli uderzymy robota, nimi się nikt nie przejmuje. Zrobimy to w pomieszczeniu, w którym jest zgaszone światło, lub jeśli kamery będą wyłączone. Ok, a jak się stać winnym? No to tu już trzeba się troszkę napracować. Mianowicie jest to pomieszczenie, które pozwala nam sfabrykować dane. W pokoju strażników mamy możliwość wykonania akcji manufacture, czyli preparujemy dane. Bierzemy sobie dane, pozyskujemy te dane i z tymi danymi idziemy sobie do pomieszczenia, które nazywa się Array Control i tam możemy te dane wysłać na ziemię. Każda osoba, która była na tym poziomie suspect, staje się guilty, bo wysłaliśmy dowody albo do rządu, albo do gazet, to nie ma większego znaczenia. Wysłaliśmy filmik z kompromitującymi materiałami potwierdzającymi ich winę. Oczywiście ta część materiałów, która była wrażliwa i dotyczyła naszej roli, została usunięta, reszta trafia na guilty. Osoby, które mają status guilty, nie mogą zdobyć punktów na koniec gry, więc mimo, że bohatersko ocalą skórę i wrócą na ziemię, tam czeka ich sąd i brak punktów. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Przede wszystkim musimy zdobyć nasze dane, czyli musimy, zanim pobiegniemy do kajuty, musimy odwiedzić w Security Station i też zmanufakturować sobie dla nas dane lub zmusić kogoś do tego, żeby skopiował nam swoje dane i wtedy bezpiecznie możemy wrócić na ziemię i powiedzieć, jak było, przekazać nasze dane do rządu lub do wiadomości, w każdym razie się oczyścić. Oczywiście są postacie, które łamią tą zasadę i zdobędą punkty, nawet jeśli są winne, ale to są bardzo konkretne postacie i jeśli tego nie masz, no to wtedy musisz się martwić o to, jak się oczyścić. Dobrze, skoro jesteśmy przy sekcji związanej z ciemnością, no to warto jeszcze przyjrzeć się tutaj poziomowi energii naszego statku. Mamy pomieszczenia, które są głównym źródłem zasilania. To te, które mają błyskawice na sobie i są to raz, dwa, trzy pomieszczenia. Tak. Jeśli uszkodzimy pierwszy z nich, przesuwamy znacznik na zasilanie awaryjne. Kamery i zagłuszacze zostają wyłączone, więc nie musimy się bawić w poszczególne akcje, po prostu tutaj wszystkie kamery są wyłączone i zagłuszacze.
No i nie mogą zostać włączone, dopóki nie zostanie przywrócone normalne zasilanie. Ok, co się dzieje, jeśli zniszczysz 2 z 3 pomieszczeń? Przede wszystkim wszystkie pomieszczenia na stacji otrzymują status bez światła, więc możesz działać swobodnie, nikt nie będzie wiedział, kto kogo walnął. Wszystkie sekcje przestają działać. Zostaje czynna tylko ta, która odpowiada za czasowe odpalenie kapsuł i śluzy. Odpalamy opuszczenie statku, tylko co ciekawe, zamki nie znikają, a zostają zablokowane. To znaczy, że oficerowie nie mogą już swobodnie przechodzić przez zamknięte pomieszczenia. Wszyscy natomiast mają do dyspozycji akcję włamanie, która pozwoli niszczyć zablokowane drzwi. No i oczywiście uwolni projekt X. A co się stanie, jeśli uszkodzimy trzecie? Wszystkie sekcje zostają uszkodzone. Miłej zabawy. Tak z grubsza wygląda Station File. Tak jak widzicie, tych pomieszczeń jest trochę. Co ciekawe, postacie wprowadzają pewne zmiany. Jeśli tak jak na przykład w tej rozgrywce pojawi się inżynier, no to reaktor ma dodatkowe działanie postaci skażenia sąsiadujących pomieszczeń, jeśli zostanie rozwalony, albo na przykład pojawiają się troszkę inne kapsuły, tak jak tutaj, czy na przykład łapka, która pozwala nam ogłuszyć osoby orbitujące sobie w przestrzeni kosmicznej. Także to jest bardzo fajne, że te postacie nam zmieniają planszę. Poza tym jest dużo ciekawych pomieszczeń, takie jak na przykład skażenie. Niektóre postaciom zależy na tym, żeby skażenie dostało się na Ziemię, więc jeśli wejdą do biolabu, to dostają status skażenia, które ogranicza nasz inwentarz. To znaczy, że osoby ze skażeniem mogą nosić już nie 3, a 2 przedmioty. Żeby się oczyścić, to muszą udać się tutaj do tanks i dokonać dekontaminacji. Oprócz tego mamy jeszcze sposób na podejrzenie, co jest projektem X, albo zdobycie danych o projekcie X. Niektóre postacie też chcą to pozyskać, wtedy zdobywamy taki znacznik danych na naszej postaci i możemy sobie podejrzeć bez uwalniania, co jest projektem X. Jeśli chcemy zwiększyć możliwość rozruby, no to możemy sobie wyprodukować na przykład pistolet, pałkę, albo nawet zrobić bombę. Bombę możemy przerzucić do sąsiedniego pomieszczenia, co wywoła ogień i uszkodzenie postaci, które nie mają na sobie hełmu. Robotów to nie dotyczy. Co jeszcze można zrobić? Ok, i to chyba tyle, jeśli chodzi o to, co możemy robić w Station File. Pozostaje nam teraz jeszcze omówić końcowy moment gry i podliczenie punktów. Zapraszam do tej sekcji. Ok, przejdźmy do tytułowego Station File, czyli w momencie, kiedy znacznik z pierwszej rundy przechodzi na 0. Tu jest jeszcze jedna ciekawa niewiadoma w postaci znacznika. Przed rozgrywką losujemy jeden z 3 znaczników i on powie nam, czy będziemy mieli dodatkową rundę, czy nie. Jeśli tam jest kometa, to znaczy, że w tym momencie gra się kończy i przechodzimy do tej sekcji. Jeśli byłby tam symbol stacji kosmicznej, to gramy jeszcze jedną rundę i dopiero przechodzimy do tego momentu. W tym momencie ujawniamy wszystkie nasze postacie, czyli pokazujemy, kim graliśmy, dostarczamy dane, jeśli mamy, na Ziemię, żeby się uniewinnić i podliczamy punkty. Przede wszystkim punktujemy za zrealizowanie naszego głównego celu. W tym przypadku jest to dotarcie na Ziemię, co odblokowuje nam
możliwość zdobycia kolejnych dodatkowych punktów, jeśli małpka zebrała ze sobą walizkę, artefakt i pistolet. Nieważne, czy jest ogłuszona, czy przytomna, jeśli dotarła na ziemię i nie jest zupełnie martwa, czyli nie ma tej czaszeczki na sobie, to zyskuje te 3 punkty. Oprócz tego, jeśli pomogliśmy naszemu, w tym przypadku doradcy, też wrócić na ziemię, to otrzymujemy kolejne 2 punkty. Jeśli byłyby tutaj X, to oczywiście dostalibyśmy punkty, kiedy ta postać podczas Station Fall, czyli tego rozbicia, jest już martwa z jakiegoś względu, niekoniecznie zabita przez nas. Ok. Oprócz tego dostajemy punkty z łapówki. To znaczy, że jeśli nie wykorzystaliśmy naszego żetonu łapówki, to są teraz warte 1 punkt. Dodatkowo, jeśli ktoś nas przekupił, to taki żeton jest warty innego gracza też dla nas 1 punkt. Punkty karne. Pozostała jeszcze jedna informacja, o której nie mówiliśmy, to są te właśnie wyszerzone kostki. Co one oznaczają? To jest nasz poziom kostek do swobodnego wykorzystania. To znaczy, że jeśli użyliśmy 5 kostek, w przypadku na przykład Astrochimpa nie grożą nam żadne minusowe punkty, ale jeśli przekroczyliśmy ten limit i rozrzuciliśmy nasze kostki, czy to właśnie znajdują się w Betrayal Box, czy na innych postaciach, czyli więcej niż 5 kostek w tym przypadku rozmieściliśmy, za każdą taką kostkę powyżej naszego limitu otrzymujemy minusowy 1 punkt. Niektóre postacie mają więcej możliwości, inne mniej. Więc musimy tego pilnować, żeby za bardzo z nimi nie rozrzucać, bo możemy dostać punkty karne. Zwycięzcą jest osoba, która posiada najwięcej punktów, a remisy rozstrzyga ilość kostek wpływów tutaj, czyli osoba, która ma mniej kostek w tym zasobniku zdrady, wygra remis. Jeśli nadal jest remis, dzielą się zwycięstwem. I to by było tyle, jeśli chodzi o zasady Station Fall w rozgrywce takiej typowej, 4-osobowej. Można jeszcze się pokusić o popracowanie szczegółów do rozgrywek solo, 2-3-osobowych, czy też proponowana rozgrywka jest drużynowa, ale to już musicie sprawdzić sami. Mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić tutaj zasady Station Fall i wejście w świat spadającej stacji kosmicznej będzie miły, łatwy i przyjemny. Dzięki serdecznie za obejrzenie i pozdrawiam ciepło, Irek, hej.